nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy draft miłość nas związała. Zabawa polega na tym, żeby strzelić w górę, tak, żeby strzała spadając była ścieknąć żywioł. Słuchajcie, jesteśmy na obozie łuczniczym Summer Archery Camp, który odbywa się w Gliśnie Wielkim na Kaszubach co roku. Jest to obóz, który zrzesza łuczników z całej Polski. Odbywają się tu warsztaty wszelkiej maści. Właśnie idę ścieżką w stronę parkuru łuczniczego, tak zwanego fielda. Tam przed chwilą widzieliście wielkie pole z rozstawionymi goblinami. Strzelamy tutaj z łuków tradycyjnych. Dobrze się bawimy, kąpiemy się w jeziorze. Klimat jest po prostu nieziemski. Takiego chilloutu to naprawdę nie wiem gdzie szukać, ale także no rewelacja, jestem zachwycony. Zresztą na te obozy jeździmy już któryś rozrzęgł, ale to będzie z 6, 7, nie pamiętam, 8? 4 lata odbywa się tutaj, właśnie na Kaszubach. Oczywiście, no, jeśli ktoś ma ochotę, nigdy nie strzelał z łuków, to na samym początku obozu przez 2 dni odbywa się Akademia Łuku dla początkujących. Można się zapisać, wziąć udział w takim szkoleniu. Nie jestem pewien, ale musiałbym z organizatorami porozmawiać. Prawdopodobnie sprzęt można wypożyczyć na cały obóz i potem już sobie z niego korzystać. Nie wiem ile to kosztuje, naprawdę nie pytajcie mnie. My tu jesteśmy gościnnie, także strzelaliśmy ostatni raz 7 lat temu z żoną z łuków. No i tak, liczę na to, że kogoś tutaj spotkam zaraz. Kogoś kto strzela i go nagram. A teraz pokażę wam kilka tarcz na parkurze łuczniczym na fieldzie. Które ten głupi goblin odbił, był gałęzią, którą mam przed sobą. Dokładnie. Odbija je w takiej strony, że trudno je znaleźć, bo lecą zupełnie nie tak, gdzie się je strzeliło. Jedną znalazłem. Frustrujące, nie? Tak, tutaj trwają poszukiwania. Kolega tam dzielnie szuka. No i tu na trasie tak zwanego fielda, ale widać, że jeszcze drugie zawody na tej samej trasie się odbywają, strzelanie do goblinów. Strzela się z tak zwanych pachołków, punktów.
wyznaczonych przez organizatorów zawodów i z odpowiedniej odległości każdy się próbuje przymierzyć do trafienia w tarczę. Punkty są zliczane. Wiadomo ile strzał do której tarczy, z którego pachołka ile tych strzał można oddać, z którego słupka. No i tu właśnie chyba najbardziej frustrującą czynnością jest szukanie strzału, jeśli ktoś w tarczę nie trafi. Bo nie we wszystkich miejscach jest ładny wał za tarczą i tak jak tu kolega wspominał, strzała potrafi się odbić naprawdę daleko i gdzieś w krzaki schować. Także zabawa przednia, pogoda dopisuje, a ja wracam do centrum obozu. Wiktor, jesteś po raz który na obozie? Jezus Maria, 7? 6? Ja nie wiem ile obozów było Tak, nawet. Tutaj no. mamy 4, tak? Tutaj mamy Przystanek Alaska, Gliśno Wielkie, 4. obóz Summer Archery Camp. I co? I jak? No jak to jak? Jak zwykle, świetnie. już nie będzie samo, nie? 190 czy 200 fps wyciągał? No to tak, to tam sobie dałem 4 lotki, 5 cali, wysokie, wszystko było tak, żeby to maksymalnie spowolnić, żebym ja w ogóle miał szansę w tarczę trafić, nie? To schodzi z ubrań? Nie. Ale dlatego mamy rękę robić. Tam ubrania. O dzień dobry. Co możesz? Jak nałożysz, to bierzesz... Już? Puścimy? A czemu nie? No. Ale ty sprytną tą córeczkę masz. No. Wiesz, że Państwa nawiążę do tego, co ta Pani mówi. Mamy też goście.
Nie, to jest oszustwo. Hirja, hirja! Równym krokiem. Hirja, hirja! Hirja, hirja! Hirja, hirja! Szanowne damy i lordowie, szlachcianki i szlachcice, wielebni duchowni, ale nie papiści, niech ci się smażą w piekle obok Turków, tam gdzie ich miejsce, oraz, jak widzę, najliczniej zgromadzony tu gminie, w imieniu organizatorów turnieju Cloud na Summer Archery Camp 2023 bardzo dziękuję wszystkim za świetną zabawę i bardzo bezpieczne podejście, to jest super ważne i sprawne przeprowadzenie tego, dzięki czemu zdążyliśmy po piwo. Niniejszym ogłaszam wyniki. Zatem w kategorii dziecięcej pierwszym miejscem wyróżniona jest Felicja Karoliszyn. Gratulacje! Oprócz tego no właśnie takie lokalne mamy. Azjatyckie, cel koreański, cel tybetański, cel mongolski, wielkie odległości
i po prostu ogromna celność. Pierwsze miejsce, kategoria kobiety, łuk modern, Aniczka! Ja, brawo! Coś cudownego. Chciałam powiedzieć, że byłam jedyną kobietą, która oddała kartę punktową. Słuchajcie, udało mi się zebrać organizatorów w jednym miejscu, bo mają mnóstwo pracy tutaj. Gdzie my jesteśmy? Słuchajcie ludzie, jesteśmy w takim miejscu. Jeżeli tu przyjeździecie, nie mieliście nigdy łuku w ręku, to nie ma znaczenia. Bo tutaj przyjedziecie na warsztaty robienia łuku. Własnoręcznie zrobicie łuk. Tutaj Kuba nauczy was robić cięciwę, którą naciągniecie na ten łuk. Na warsztatach robienia strzał zrobicie swoją strzałę. Na warsztatach kaletniczych zrobicie kołczan. A na Akademii Łuku, którą prowadzimy z Kubą, nauczycie się strzelać i na końcu będziecie mogli wziąć udział w wielkiej bitwie goblinów. A koledze jak poszło strzelanie? W sumie najbardziej Dobrze, drugie miejsce. No, to gratulacje. Tradycyjny mężczyzna. Tak, No, tradycyjny mężczyzna, to taki już unikatowy, nie? Z drewnianych strzał trzeba strzelać i trafiać. Więc lubię strzelać po nocy. Dobrze, pierwsze miejsce w kategorii kobiety modern. Czyli nowoczesne kobiety. Czyli karbonowe strzały. Karbonowe strzały, łuk z Ale- kulką. Tak, Łuk z półką, ale trochę tradycyjny. tak, no. No. Trochę A tak. kolega rzeźbił swój łuk. Ale nie strzelałeś w załodach z tego naturalnego łuku. Nie strzelałem i jeszcze nie przeszedł procesu inicjacji. To wszystko przed nim. Czeka na swoje strzały dedykowane. No to dobrze. Słuchajcie, Damian, a to jest jego córeczka, wykonał na warsztatach strugania łuku łuk angielski. Taki przekrój litery D. I o właśnie, choć nie widać tego D tutaj. Nie widać, nie widać. I my będziemy go transportować. I Damian zabezpieczył go spodniami żony Bluza. i bluzą z kapturem. To Tak. są najpiękniejsze zabezpieczenie łuku, jakie widziałem. Cieszę się. Nie zniszczy się. A tutaj w lesie ktoś sobie rozłożył hamaczek. Hamaczek leśnego ludzika, co ciekawe. Teren tutaj jest olbrzymi. Lasu jest tyle, że po prostu można się zaszyć i mieć miejscówę tylko dla siebie. I no naprawdę rewelacyjne miejsce. Tutaj w górę jest takie bardziej oficjalne pole namiotowe. Jest osobne pole namiotowe dla ludzi z psami. Tych pól namiotowych jest tutaj 4 przynajmniej. A tak naprawdę jest przyzwolenie na to, żeby rozbić sobie namiocik zupełnie w krzakach, gdzieś na dziko. Nie ma najmniejszego problemu z tym i nawet jest to wskazane. Także no, na takie aktywności bushcraftowe, jeśli ktoś chce przyjechać z rodziną i chociaż trochę poczuć klimatu, to jest to rewelacyjne miejsce. Naprawdę rewelacyjne. Wypoleruję mój łuk. Oczywiście po strzelaniu z łuku, po wykonaniu wszystkich tych łuczniczo, bushcraftowo innych czynności. Pierwotnych, bardzo pierwotnych, wszystkie są bardzo można siąść pod tą lipę. Tak. Można dokonać czynności spożywania bursztynowych płynów. Można pójść do Błękitnego Jeziora, popływać w nocy na pakraftach, co jest bardzo bushcraftową zajawką. Bardzo. Tak, No jezioro jest piękne, tak. czyste. I przejrzyste. Bus już się skończył. Pakujemy wszystko do busów. A dzisiaj tu kameralnie, bo uczestnicy obozu już wyjechali, a organizatorzy zostają dzień dłużej i zamiast przy oficjalnym ognisku na dole zrobimy sobie tutaj ognisko na siatce albo w misy, zobaczymy, z kociołkiem. Tradycyjny kociołek kempowy, łuczniczy. Tam koleżanka idzie, zna przepis.
i będzie jedzenie dla wszystkich.